Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Mamy las taki za oknem. Więc tak to wygląda. Wczoraj padliśmy. Murek kamienny, no. Wczoraj padliśmy, już spać. Wokół już wygląda jak po Armagedonie i idziemy do zamku. A my w drodze na przystanek mamy takie piękne widoki. Jeszcze idziemy do sklepu na jakieś zakupy. Tutaj mamy najbliżej Mason, coś takiego. A potem jedziemy już do zamku w Edynburgu. Tam piszą, że trzeba wcześniej zamówić bilety, kupić bla bla bla. I my dzisiaj kupiliśmy bilety rano na 10:30 dzisiaj, więc nie ma tragedii. So now we are at the most famous street in Edinburgh, Victoria Street. Oh, here there is a sign about this street. You can see there. Yeah. No właśnie, i tutaj jest znak a propos tej ulicy, że była wybudowana między 1829 a 1834 i że jest to najbardziej fotografowana ulica tutaj. Świata, a tutaj szkockiego. Ale to jest magiczny sklep, zobacz, są te. Ale super. Jakbym miała laskę, to bym chciała mieć taką laskę. Mamie mojej powinienem wybrać jakąś. Ale świetne. Teraz będziemy biegać i podstawimy tą muzykę z Rockiego. Dom. Te bilety na zamek można kupić przez stronę internetową, tak zrobiliśmy. I na oficjalnej stronie za bilet jest 19 funtów. I pan w szkockiej spódniczce tutaj, w kiucie. Przepraszam. Ale wysłałam wiadomość tobie, że wylądował na WhatsAppie. A, no bo nie zobaczyłeś, no. Jedna z tabliczek, którą mieliśmy, mówi, że ten zamek był po to, żeby trzymać ludzi z daleka stąd, ale teraz są tu mile widziani i jest otwarty na zwiedzanie. A tu są jeszcze jakieś tickets. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu można wejść jeszcze wyżej, więc wchodzimy sobie. Można tam kupić audio guida i też jest, uwaga, po polsku. Ale my tego nie zrobiliśmy. Także tam też są schody. Uda będą piec. Zobaczcie, jaki widok. No niesamowicie i tam morze, a zobaczcie jakie to jest ogromne w ogóle. Się ciągnie i ciągnie. Tutaj są takie fajne armaty. No. Także będziemy zwiedzać. To chyba jest jeden też z tych parków, który tam był polecany. A tam są takie pozostałości jak w Rzymie. Takie to też tam było opisane, że też tam pójdziemy. Jaka górka tam jest. No. A zobacz, jaki tam jest śmieszny budynek z takim jakby z kokardy jakiejś takiej tej serpentyny zrobione. Widzisz, z takim dzióbkiem. Tutaj widać właśnie armaty, które wystają. Tam są kolejne. W ogóle zobaczcie, ile tutaj jest takich powierzchni. No i oczywiście tam jedzie ulicą dwupiętrowy autobus. Komunikacyjnie bardzo fajnie. My mamy daleko do centrum, jechaliśmy jakieś 40 minut autobusem 27, ale za to nocleg był tańszy.
A i tak jak dojedziemy do centrum, to nie będziemy wracać się po południu do hotelu i z powrotem, więc to jest po prostu tylko w jedną i w drugą stronę, ale moim zdaniem też bardzo fajnym miejscu mamy. Zobaczcie, tutaj też są jakieś kawiarnie, więc wszystko można sobie tutaj też spędzić cały dzień. Oj, pani ma też taką kamerkę jak my, jest vlogerką. Zobaczcie. West Panorama. West Panorama tutaj mamy. No i tak to tutaj pięknie wygląda. O. A tutaj też jest Princess Street, mamy wszystko opisane, co tutaj widzimy, więc fajnie, bo można wszystko sobie zlokalizować z tej mapy. Tutaj. Aha, tutaj mamy w środku Muzeum Wojny, National War Museum. Tutaj przechodzi się przez sklep najpierw i później się idzie na wystawę. In 1942, Egypt and Pirates entered the sinking German submarine to retrieve documents which were taken within the code. This action would cost him his life. As historian Ralph Rosen wrote, Few examples of courage by three individuals. I teraz idziemy zobaczyć biżuterię. To, co kobiety kochają najbardziej. Nie. Ale musisz nagrywać, śmiesznie. Zobaczcie. Tutaj jest też dla osób, którzy są niepełnosprawni, więc mogą sobie dotykać. To nie można zobaczyć, jest tylko odbicie w tym lustrze, ale spróbujemy to powiększyć później. Zobaczcie, w tym tradycyjnym szkockim stroju, z tradycyjnym kiltem. Tutaj jest National Traditional Museum of Scotland. I w ogóle w tym zamku jest takich dużo malutkich muzeów, więc fajnie się je przechodzi raz po raz. Na pewno nie jest tu nudno i jest to bardzo fajne miejsce. Dla niektórych. I właśnie, kto rano wstaje? A kto rano nie wstaje, to stoi w takiej kolejce, żeby wejść na ten sam. Bo przyszliśmy tu na 10. Do 10:30 byliśmy, więc tak sensownie wydawało nam się. Zobaczcie, na jakiej niesamowitej skale jest ten zamek wzniesiony w ogóle. Nieprawdopodobne to jest. Wow. Taki piękny budynek z pięknym zegarem takim wystającym. Jest. Właśnie tam, gdzie z przodu ja wyjmowałam kamerkę. W ogóle też dużo tutaj jest takich wspomnień o księżnej Dianie. Dużo jest też sklepów ze szkocką. Także tak to tutaj wygląda.
Zobaczcie, ten piękny budynek. The King's Gallery. Zobaczcie, i obok dużo piękne. Wyszliśmy sobie do środka. Zobaczcie, jaka piękna pogoda nam się trafiła. Tutaj z zewnątrz można też zobaczyć bramę pałacową. No i oczywiście można zerknąć. To zaraz tam pójdę. Zerknąć sobie. Zobaczcie, tak to tutaj wygląda. Just as coffers got more. I to jest pałac Holyrood House. Można go zwiedzać. Bilety są dosyć drogie, bo 25 funtów od osoby. Ej, ale widzisz tam, tym wydawało mi się, że to jest tak daleko, a tutaj już jest ten budynek Serpentynka. No, ale to jest zamek, na który byliśmy. No, Przecież zamek. kawał drogi przeszliśmy. Tak, No, także tu jesteśmy. ta wieża zegarowa. Jutro nad morze. I zobaczcie, tak to tutaj wygląda. Jest trochę schodów do pokonania, ale bez przesady. Nie, tam się nie będę przyciskać. Tak to tutaj wygląda. To uwielbiam, jak nagrywamy niebo. Zjedliśmy sobie lunchek z takim widokiem. Marcin się podejmuje. Podejmuje się, czy się nie podejmuje? Ja się nie podejmuję. O. Jest mój król świata. Zobaczcie, jaki tam jest piękny zamek. W ogóle zobaczcie. No kurczę, to jest pięknie. Zdecydowanie warto przyjechać na weekend. Zobaczcie, i nawet tutaj para młoda ślub brała przed chwilą. Właśnie wyszli z tego obiektu. Nie wiem, czy to sakralne, czy nie sakralne, ale się nawet w takiej pięknej okolicy można w takim wzgórzu wziąć. Jak to był? Monument, tak? Po prostu? Monument tutaj mamy taki piękny. Dojdziemy, to się dowiemy. Tutaj. No. Mroczne te budynki takie. No, takie ciemne. Mężczyźni tak tutaj normalnie sobie w kilcie chodzą. To nie jest nic dziwnego, no nie? Znaczy tutaj? No tak, ale jakby jest to społecznie akceptowalne. Jeszcze powiem, że wejście do tej galerii jest darmowe. Jeżeli lubicie się zagłębić w sztukę, to jest idealne miejsce. Tutaj jest mój ulubiony chyba obraz, stąd już trzeci raz go oglądam.
I nie wiem, jak patrzę od razu do niego, to od razu się uśmiecham. Ten chłopiec, nie wiem, wprawia trochę takie zakłopotanie ten obraz, ale taki, nie wiem, patrzę na niego i od razu się uśmiecham, mam takie zakłopotanie w sobie. Przyciąga tłumy, bo wszyscy tutaj stoją. Nothing doing. Jak? Nothing doing. Nic nie robienie. No właśnie ten life work balance, który chcemy mieć w życiu. Spójrzcie też na ten bogato ozdobiony obraz. Też piękny. Tutaj jest taki piękny obraz. Nie wiem, czy to widzicie. Jak dla mnie to jest Rudaker, czyli czyn japoński. Ja bym to tak widziała. Muzeum naprawdę robi wrażenie. Jest za darmo. Warto tutaj przejść. Myśleliśmy, że to jest tylko tam pierwsze piętro -1, a tu jest jeszcze to piętro pierwsze i jeszcze jest piętro drugie. Czy widzicie ten obraz przede mną? Ogromny. Ja tutaj szepczę, ciekawe, czy to będzie słychać na filmie, żeby nikomu nie przeszkadzać. A tutaj to chyba Niagara. Zamówiliśmy Famous Grouse Whisky, ale nie jestem pewny, czy to jest szkocka, czy irlandzka tak naprawdę. No i weszliśmy sobie do pubu, bo zaczęliśmy, że krzyczą. Tutaj też można być na zewnątrz. Mi najbardziej się podoba, że tu jest bardzo dużo piesków, w środku też były. W kubraczku. A tutaj takie dwa samotniki sobie w sklepie rybnym leżą. Kochanie, gdzie idziemy? Dane Village? Gdzieś tam, Gdzieś tam idziemy. na wioskę. Na wioskę. No właśnie, muszę się odsunąć trochę. Ale zobaczcie, jak fajnie. Jak urokliwie przy rzece. I popatrzcie, to nie Rzym, to nie Grecja. A takie rzeczy tutaj są. Co za most jest, jaki wielki. Mostek źle. No tak urokliwie. Ale co? Podoba ci się? Bardzo. Bardzo. Kanalizacje najbardziej mi się podobają. Kamienica. Tak. Piękny schemat można obejrzeć. Także tak. Nie ma przynajmniej niebezpieczeństwa, że jak kujecie jakieś rury, to, To widać od razu. to się wkujecie, przekujecie, coś zniszczycie. O. I tu można sobie Modern Art Gallery 9 3/4 to jest Harry Potter? Jest. Jaka niepewność.
A tutaj puby wyglądają jak kościoły. Jeżdżą tramwaje i autobusy piętrowe. Wysoko mają właśnie linie trakcyjne, więc nie ma problemu, te autobusy się mieszczą. No, i tam widać jest, zaraz będzie bardziej widać, cały sklep Johnny'ego Walkera, no nie? Johnny Walker. Johnny Walker. A teraz sobie idziemy przez taki park. Piesiulek. Ma swoją piłeczkę, ojej, cudny jest. No i teraz idziemy sobie przez taki park, tutaj takim niskim mostem, można było też przyjść tym dużym. Zobaczcie, jak tutaj jest ładnie. W ogóle zima i tak dalej, a tu jest tak zielono. Po prostu fajnie się tak wyrwać z tej Polski. Teraz, mimo że też musimy chodzić w czapkach, jest zimno i tak dalej, ale super jest. No, zobaczcie. O, wariat. I tutaj, zobaczcie, tutaj właśnie rzeka płynie, jest piękna zielona roślinność i tutaj jest taki tunel, który Marcin znalazł na mapie, że jest też fajną atrakcją turystyczną. I jest tutaj też dużo grafiki. Collington Tunnel. Collington Tunnel. No, ekstra. Tunel jest naprawdę długi i piękny. Fajnie jest przyjść. Ciekawe jest takie miejsce do zobaczenia, na pewno. Piękne kolory. Macie nawet tutaj też umieszczone więcej informacji na temat tego tunelu. My na obiedzie. Żeberka, brokuły. I tak piękny widok. No a my już po obiedzie, no to idziemy na spacerek. Do destylerni idziemy. Destylarni? Znowu Destylernia. destylernia. Ale Destylują whisky. Dobra ta whisky była, zapamiętasz jak się nazywa? Nie. W życiu Czemu na tym zrobić, na Paragonie? zdjęcie. No, byliśmy bardzo dobre żeberka, 24 funty za żeberka, pozdrawiam mojego brata. Odjęli nam po 5 funtów za frytki. 30% nam odjęli za to, że idziemy do kina dzisiaj. Tak, ale Nam tylko od podpowiedział jedzenia. kolega kelner. Który był notabene z Polski. Więc tak, pozdrawiamy kolegę. No, 10 lat już tutaj jest. Nam jest zimno, on mówi, że on się już przyzwyczaił, że jemu ciepło. Więc jakby... że on tak nie odczuwa zimna, nie że lubi. Więc tak, my jesteśmy po prostu zmarzlaki. Ale rzeczywiście widać tutaj, że dużo osób w klapeczkach chodzi, w kroksach. W ogóle my jesteśmy ubrani... Zobaczcie, tam pani siedzi w samej bluzie, a my i tam jakieś kurtki zimowe, czapki, szaliki, wszystko. No tutaj nawet dzieciaczki chodzą w jakiejś bluzie i tam lekko czapkę mają na głowie, no nie? Spoko. Tak
Tak to tutaj wygląda. Tutaj jak się wyjdzie, to można zobaczyć pana, który ma mewę na głowie. Marcin to pewnie powiększy w postprodukcji. Marcin, liczę na ciebie. A tutaj obok. A tam jakie osiedle na wyspie? To musi być bardzo drogo. Bo mają widok na Britannikę. My nie wchodziliśmy, bilet tam kosztował 22 funty dla osoby dorosłej. My byliśmy w Kopenhadze na takim statku fajnym. Pływała tym okrętem całe lata. I tam mieszkała rodzina królewska. No, także tak to wygląda. Przy podróżach oczywiście, z Wielkiej Brytanii do Szkocji, znaczy z Anglii do Szkocji. Piękny dzień na dalsze zwiedzanie. Możemy tutaj chyba. To chyba już jest tutaj. Princess Garden. Zamek konkretny widać, nie? No. Olbrzymi jest ten zamek, na takiej górze nie do No. zdobycia. I Całe tam od jest- zamku się ciągnie zabudowa, nie? Jakiś kościół. Kościół, a ten budynek taki z tymi wieżami też fajny, ciekawy. I później znowu jakiś kościół. Zobaczcie, tutaj normalnie 2 luty, no nie? Także tego. Tutaj kwiatki. Jezus, jakie piękności. No i pieski też złapały niedźwiedzia. A co to była za historia, Marcin? Z tym niedźwiedziem? Ku pamięci polskiemu mężczyźnie i kobietom, Ja mężczyznom ci i kobietom. przetłumaczę. Pamięci polskich mężczyzn i kobiet, którzy walczyli za waszą wolność i naszą. I adoptowali. A, to jest nadal po polsku. Mówię, Marcin, jak ty pięknie tłumaczysz. No. I oni Znaleźli adoptowali misia tego. i go przygarnęli. Przygarnęli. I miś był nawet, żył z nimi, aż urósł i był ogromny, a później swoją starość spędził w ogrodzie zoologicznym. No, o zobaczcie. Nawet ma tutaj Ja na imię Wojtek. Poland. Proszę bardzo. Więc i to jest miś Wojtek. Jezu, już mi uciekła. O. No i o. Nie no, nie będę biegać, nie będę deptać trawy. Cały filmik będzie do usunięcia, a ja tu próbuję biegać za wiewiórką. No trudno. Ty, coś jest nie tak z tą. Sam nie No przecież mi tu mieszka. My jeszcze zahaczymy National Museum of Scotland. Warto pamiętać, że wejście jest tylko do 17. My mamy na zegarku, nie wiem którą, bo liczy mi czas spaceru, ale jest późno. Wejście jest darmowe, więc mamy trochę ponad godzinę, żeby zwiedzić to muzeum. Także wchodzimy. Warto zauważyć, że bilety są za darmo i jest mapka w języku polskim. Także można na zdrowie sobie życzę poczytać sobie tutaj, co znajduje się w muzeum. Trzeba przyznać,
że muzeum robi wrażenie już od samego wejścia. My zaczynamy od Natural World. I od zwierzątek żyjących na całym świecie. Dawniej i dziś. O Boże. Tak, to jest zdecydowanie miejsce, do którego trzeba przyjść. Tutaj mamy różne sekcje i już przechodzimy. To są jakieś prehistoryczne skamieniny. Proszę bardzo. Kamienie tamte? Terian, coś tam, no. I tutaj do oglądania gwiazd. Shark Bay, Australia. Shark Bay, Australia. A to może Marika by nam mogła bardziej wytłumaczyć, na jakiej zasadzie to działało pewnie. Pozdro. O, patrz, tutaj też jest taki wielki teleskop. Wow. Czulka złotko, no. Dobre oko. I tutaj mamy również rozbudowany układ słoneczny. Rozbudowany było ze wszystkimi księżycami, które otaczają daną planetę. Ekstra to wygląda. Jest zamknięty w takiej kuli, na której możemy zaobserwować gwiazdy, ich ułożenia, wozy, mały wóz, wielki wóz i tak dalej, i tak dalej. Jest to też bardzo, bardzo ciekawa konstrukcja. Naprawdę jest dużo różnych sekcji, nie chodzimy sekcja po sekcji, bo mamy mało czasu. A tutaj było to nazwane po prostu okno na świat, więc tutaj mamy z różnych stron świata różne rzeczy poprzywożone. Więc to też jest takie ciekawe miejsce, żeby sobie spojrzeć, pooglądać na różne stroje. Tybet, piękna. Nas zainteresował też ten grzejnik dookoła słupa. To jest pięknie zdobione. Ale nie po to jesteśmy. W tej sanie. A tutaj ludzie północy
To jest futro, ale to wygląda jak reklamówka. To jest przeciwdeszczowe. Przeciwdeszczowe. No tutaj możecie też sobie podotykać różnych tych. O, i właśnie tu jest ta kurtka i można zacząć. Tak, bo to było właśnie przeciwdeszczowe, ale to z jakiegoś jest Mamal, to nie wiem, czy to jest jakieś glony? Z zręczności, może tak, może to być coś takiego. No. Fujka, dostałam tego. Można ubrać. Słuchajcie, fajnie, bo to jest takie też interaktywne, że jakby z dziećmi przyjdziecie, to na pewno się nie będą nudzić. A naprawdę jest tutaj, jest to chyba najlepsze muzeum, w jakim byłam. Naprawdę. A chodzimy po dużej ilości muzeów na całym świecie, więc efektowne. Ale motoryzacyjnie nadal Jordania. No, jeszcze nie byliśmy tutaj. Jest tutaj też sekcja poświęcona modzie. Jest nie tylko motoryzacja dla mężczyzn, ale i coś dla wszystkich miłośników designu. Są tutaj też jak i zarówno nowsze projekty, jak i te oszałamiające suknie z XVIII wieku. Od bokserek Calvina Kleina aż po piękne suknie ślubne. I bieliznę damską również. Kochanie, co powiesz o tej sekcji? Komentarz? Nie wiem, czy komentarz jest potrzebny, bo chyba komentarz jest całkowicie zbędny. To nie jest tylko dla miłośników lotnictwa, to jest dla wszelkich miłośników nowinek. Że nie nowinek, ale całej motoryzacji, przekroju. Jeżeli się tym interesujecie, są tu zarówno auta Formuły pierwszej, to jest Formuła pierwsza? Nie, zbłaźnię się pewnie, tak? No. Można jeździć. Jest symulator, proszę bardzo. Fajnie, bo jest interaktywnie, więc naprawdę ciekawie to. Ciekawe muzeum. Zobaczcie, jest nawet robot, którego możecie sobie zaprogramować i będzie jeździł. O, ABB. Ale niestety zepsuty. Rozkoduję wam skrót ABB. I am being fixed. ABB. Dobrze. O, jest nawet drukarka 3D. Mam z tyłu. Proszę bardzo. Myślę, szkoda, że nie jest pokazane, jak akurat drukuje. No cóż. Więc tak, są tutaj jakieś ramiona pneumatyczne pokazane, które pracują właśnie w fabrykach. Tak. Tam też są budki telefoniczne.
Co? Zobaczcie, jakie tutaj rzeczy fajne są. Taką maszynę miała moja babcia. A taka jest nawet na górze jeszcze u mojego taty. Dziadek miał taki stół tego Zinera właśnie. Zinera. Zobaczcie, jakie stare telewizory, ale świetne. O Jezu. Zobaczcie, to był design. Obok designu, znaczy dokładnie nad nim, jeżeli chodzi o... Przeczytaj. Taboret, jeżeli chodzi o design, na dole były ubrania, tutaj mamy meble, rzeczy użytkowe, tak jak ten czajnik, czy uchwyty na jajka. Ale mamy również tutaj wazony różnego typu i talerze ozdobne stworzone przez wielkich artystów. Jest tutaj również miejsce na instrumenty z instrumentami muzycznymi. I widzicie, to jest naprawdę interaktywne, można sobie zagrać tutaj. Tam też były takie, jak to się nazywa? Takie rzeczy do grania. A tutaj co, Meksyk? Chyba nie. Buddhizm rytual. Jakiś Tibetan. I wracamy do zwierzątek. Zaczęliśmy od zwierzątek, wracamy. Jeszcze jest jedno piętro, na które nie będziemy mieć już dzisiaj czasu, bo muzeum jest naprawdę ogromne. Uważamy, że takie 4 godziny to jest minimum na to muzeum, które powinniście sobie zarezerwować. My tego nie zrobiliśmy i żałujemy. Marcin się śmieje ze mnie. Tu czy tu? Tu, ci. O Jezus, zobaczcie, jakie piękne mienią się. Ametyst. To jest ta sekcja skalna. Nie wiem, czy tak to nazywać. W tym wychodzi na filmach, jakim ignorantem jestem. A zaraz obok muzeum jest bar Frankensteina. Tak? Myślę, że tak nagram. W Polsce na chyba ludzie sobie jakiś kościół kupić.